Geokodowanie. W tym filmie pokażemy proces geokodowania. Zaprezentujemy przeznaczenie aplikacji oraz proces geokodowania na podstawie przykładowego pliku z danymi. Przeglądanie i analizę wyników geokodowania na mapie i w tabeli. Edycję danych w celu poprawy wyniku geokodowania. Eksport wyników geokodowania do wybranego formatu pliku. Zastosowanie reguł zastępowania. Proces geokodowania polega na ustalaniu położenia obiektów w przestrzeni na podstawie danych opisowych, np. adresów współrzędnych czy numeru działki. W aplikacji możemy geokodować następujące rodzaje danych: adresy, działki ewidencyjne, obręby ewidencyjne, podział administracyjny, współrzędne oraz miejscowości. Dane można wczytać w wyświetlonych w oknie aplikacji formatach. Dodatkowo jest widoczna informacja o kodowaniu znaków oraz o możliwości ponownego wczytania pliku z danymi. Aplikacja do geokodowania zawiera mapę podkładową, funkcjonalność zoom, tabelę powiązaną z mapą oraz funkcjonalności ściśle związane z geokodowaniem, filtr geokodowania oraz prezentację wyników geokodowania. Aplikacja nie wymaga logowania oraz nie zachowuje efektów pracy po zamknięciu przeglądarki. Teraz pokażemy proces geokodowania w oparciu o plik z danymi zawierający adresy. Otworzymy przygotowany plik aplikacji Excel. Przygotowując plik z danymi do geokodowania, musimy pamiętać, aby plik w formacie XLSX był przygotowany zgodnie z wytycznymi. Zawierał jeden arkusz z danymi. W arkuszu pierwszy wiersz musi zawierać nazwy pól. W arkuszu z danymi nie mogą występować scalone komórki. Liczby nie powinny zawierać spacji. W przypadku plików w formacie CSV/TXT tekst nie powinien być rozdzielony przecinkami. Po zweryfikowaniu poprawności pliku z danymi przystępujemy do procesu geokodowania. W aplikacji geokodowania wybieramy przycisk Wybierz plik ze wskazanej lokalizacji, otwieramy plik z danymi do geokodowania. Alternatywnie możemy wykorzystać metodę przeciągnij i upuść. Określamy rodzaj danych, wybierając z listy dostępnych opcji. W naszym przypadku są to adresy. Potwierdzamy klikając Dalej. Teraz mapujemy atrybuty dla pliku z usługi geokodowania na kolumny z pliku źródłowego. Dla naszych przykładowych danych skorzystamy z domyślnego mapowania pól, za wyjątkiem pola SIMC, które usuwamy przyciskiem Usuń. Kontynuujemy, wybierając Dalej. Dla zastępowania znaków zostawiamy domyślne ustawienia. Na tym etapie możemy zapisać parametry geokodowania do pliku, aby móc wykorzystać je ponownie. Wybieramy przycisk koła zębatego i funkcję Eksport konfiguracji. Plik zostaje zapisany w domyślnym katalogu przeglądarki. Po zapisaniu parametrów konfiguracji uruchamiamy proces geokodowania, wybierając przycisk Geokoduj. Podczas procesu geokodowania aplikacja wyświetla okno, w którym widoczny jest postęp procesu. Po zakończeniu procesu geokodowania wyświetla się informacja o liczbie zgeokodowanych rekordów i liczbie błędów. Podany jest również procent błędnie zgeokodowanych rekordów. Zamykamy okno kreatora geokodowania przyciskiem Zamknij. Po zakończeniu geokodowania na mapie i w tabeli pojawiły się zielone, niebieskie i żółte symbole, dla których dostępne są filtry widoczne w tabeli. Kolor czerwony występuje tylko w tabeli. Oznacza obiekty, dla których nie udało się przypisać odpowiednika w danych referencyjnych, a tym samym uzyskać ich lokalizacji na mapie. Kolor oznacza trafność geokodowania. Zielone – trafione, trafność 100% oraz liczba trafień równa 1. Niebieskie – wielokrotnie trafione, trafność 100%, ale liczba trafień większa niż 1. Żółte – częściowo trafione, trafność większa od 0 i mniejsza od 100%, wynik jest niepewny, a trafność określa stopień pewności wyniku. Im trafność większa, zbliżająca się do 100%, tym pewność geokodowania jest większa.
Czerwone nietrafione. Trafność równa 0%. Zwróćmy uwagę, że w tabeli pojawiły się dodatkowe kolumny. Ich nazwy mają przedrostek G podkreślenie. Są to pola, w których zapisane są dane z bazy referencyjnej. Dzięki nim można zobaczyć, jak dany obiekt jest w tej bazie opisany. Rekordy oznaczone czerwonym kwadracikiem mają te pola puste, bo dla nich nie odnaleziono żadnego odpowiednika w bazie referencyjnej. W filtrze wyników geokodowania możemy wyłączyć widoczność obiektów. W tym celu dezaktywujemy przełącznik dla wybranego filtra. W oknie mapy zostaną wyłączone obiekty, a w tabeli rekordy. Możemy także sortować dane w tabeli, klikając na symbol strzałki w nagłówku wybranej kolumny lub kolumn. Jeśli sortujemy po więcej niż jednej kolumnie, ich nagłówki zostaną ponumerowane cyframi oznaczającymi kolejność sortowania. Teraz przystąpimy do zapoznania się z wynikami geokodowania widocznymi w tabeli i ich analizy. Najpierw przeanalizujemy obiekty częściowo trafione, obiekty żółte, na przykładzie adresu Alei Generała Komorowskiego, aby poznać przyczynę przypisania do obiektu obniżonej trafności. Wskazujemy w tabeli nasz przykładowy adres. Dwukrotne kliknięcie rekordu w tabeli powoduje przybliżenie do pozycji obiektu na mapie i wyświetlenie atrybutów punktu w prawym górnym narożniku okna mapy. Porównujemy atrybuty numer budynku z G_adr_NR oraz ulica i rodzaj ulicy z G_UL, aby dowiedzieć się, dlaczego trafność geokodowania tego adresu jest obniżona. Widzimy, że numer budynku w pliku to 25B i w bazie referencyjnej to 25B, pole G_adr_NR. Natomiast nazwa ulicy do geokodowania jest złożone z pól rodzaj ulicy i ulica oraz dodatkowo zastosowano zastępowanie znaków AL na aleja. Geokodowanym ciągiem znaków dla nazwy ulicy był więc AL Gen T Bora Komorowskiego. W bazie referencyjnej jest natomiast Aleja Gen Tadeusza Bora Komorowskiego. Po przeanalizowaniu danych możemy stwierdzić, że wpływ na wynik geokodowania miał sposób zapisu imienia. W bazie referencyjnej jest pełne imię. Zwróćmy uwagę, że na trafność geokodowania nie ma wpływu wielkość liter. Następnie zweryfikujemy przyczynę przypisania obiektów do koloru niebieskiego, oznaczającego odnalezienie więcej niż jednego równoznacznego odpowiednika w bazie referencyjnej. Obniżenie trafności geokodowania może być spowodowane np. literówką w danych wejściowych. Analizę przeprowadzimy na przykładzie adresu Zawada 96, który uzyskał liczbę trafień równą 10. Zweryfikujemy teraz, jakie adresy były brane pod uwagę podczas procesu geokodowania i zostały przypisane do naszego przykładowego adresu. Korzystamy z widgetu do wyszukiwania. Robimy to w dwóch krokach. Krok pierwszy. Ograniczamy wyszukiwanie do adresów, dezaktywując pozostałe warstwy. Krok drugi. Wpisujemy w pole Szukaj adres Zawada 96. System znalazł 10 wyników, które różnią się kodem pocztowym i np. nazwą gminy. W naszym przypadku adres został przypisany do obiektu, w którym zgadza się kod pocztowy. Jednak kod pocztowy ze względu na częste pomyłki w bazie referencyjnej w przypisaniu właściwego kodu do adresu nie jest traktowany jako bezwzględny wyróżnik właściwego zgeokodowania obiektu, jak np. kod TERYT. Przeprowadzimy teraz eliminację dodatkowych trafień dla przykładowego obiektu. W tym celu uruchamiamy kreator geokodowania przyciskiem Kreator geokodowania i uzupełniamy mapowanie atrybutów o dodatkową zmienną. W polu Atrybut wybieramy nazwa gminy, w polu Kolumna z pliku źródłowego Gmina. Uruchamiamy ponownie proces geokodowania. Po jego zakończeniu sprawdzamy dla naszego przykładowego rekordu liczbę trafień. Obiekt nie jest widoczny przy włączonym filtrze w kolorze niebieskim. Włączmy filtr wyników dla koloru zielonego i w kolumnie Miejscowość w nagłówku wpisujemy Zawada i potwierdzamy klawiszem Enter.
Po zastosowaniu dodatkowego parametru w mapowaniu atrybutów rekord zgeokodował się ze 100% trafnością. W przypadku rekordów, które zostały oznaczone kolorem czerwonym, w celu poprawy wyniku geokodowania przeprowadzimy ich edycję. Edycja umożliwia uzupełnienie lub korekty danych dla wybranego rekordu. Dzięki funkcji edycji użytkownik ma możliwość korekty danych w tabeli bez konieczności poprawiania ich w tabeli źródłowej i ponownego wczytywania ich do aplikacji. Funkcję edycji obiektów w tabeli włączamy, aktywując przycisk Tryb edycji. Następnie wyłączamy wszystkie filtry wyników geokodowania poza czerwonym. Edycję błędnie zgeokodowanego rekordu pokażemy na przykładzie ulicy Legionów Polskich w Andrychowie. W celu weryfikacji przyczyny błędu wyszukamy nasz adres. W polu Szukaj wybieramy przycisk z 3 kropkami i rozwijamy narzędzie filtrowania dla adresów. Wybieramy parametry filtrowania dla adresu: nazwę powiatu Wadowicki, nazwę miejscowości Andrychów i w polu nazwa ulicy wpisujemy nazwę ulicy Legionów Polskich. Wpisana ulica nie została odnaleziona, ponieważ jej nazwa jest błędnie wpisana w pliku źródłowym. Po skasowaniu drugiego członu nazwy okazuje się, że w Andrychowie jest ulica Legionów. W tabeli dla naszego rekordu w polu nazwa ulicy kasujemy drugi człon nazwy i potwierdzamy klawiszem Enter. Rekord jest ponownie geokodowany ze 100% trafnością. W trybie edycji możemy usunąć w tabeli wyników błędnie zgeokodowany rekord, np. adres Bukowno, ulica 1 Maja, wybierając przycisk Usuń. Potwierdzamy w wyświetlonym komunikacie naszą decyzję i rekord jest usuwany. Możemy także wprowadzić geometrię dla rekordu ręcznie, korzystając z narzędzia Wskaż geometrię. Narzędzie ma zastosowanie w przypadku, kiedy obiekt nie został wyszukany, ale my możemy w przybliżeniu określić jego lokalizację. W naszym przypadku jest to adres Bobowa, ulica Grunwaldzka 51. Wyszukujemy adres w polu Szukaj. Wpisujemy nazwę miejscowości oraz nazwę ulicy, a następnie wyświetlamy listę numerów adresowych. W bazie referencyjnej nie ma numeru 51. Określamy więc ręcznie przybliżoną lokalizację. Wybieramy przycisk narzędzia, a następnie wskazujemy na mapie lokalizację obiektu. Rekord jest ponownie geokodowany, ale dodany punkt nie ma wypełnionych pól z przedrostkiem G podkreśnik, gdyż jego odpowiednik w bazie referencyjnej nie został odnaleziony. Po zakończeniu edycji dezaktywujemy przycisk oraz włączamy pozostałe filtry wyników geokodowania. Aby wyświetlić wynik geokodowania dla wybranego obszaru na mapie, przybliżamy się do wybranego zasięgu korzystając ze scrolla myszy lub narzędzia Zoom i aktywujemy przycisk Filtr przestrzenny. Aplikacja wyświetla wyniki procesu dla wskazanego obszaru. W kolejnym kroku eksportujemy plik do wybranego przez nas formatu. Funkcja eksportu dostępna jest w pasku narzędziowym tabeli. Po jej wybraniu wyświetla się okno, w którym wybieramy z listy format, np. GeoJSON oraz układ współrzędnych EPSG 4326, który jest domyślnym układem współrzędnych dla wybranego formatu. Następnie aktywujemy przełącznik Uwzględnij filtrowanie i wybieramy przycisk Eksportuj. Plik jest zapisywany w domyślnym katalogu przeglądarki. W pliku znajdują się rekordy dla obszaru aktualnie pokazywanego na mapie. W tej części filmu pokażemy proces geokodowania z wykorzystaniem reguł zastępowania znaków w oparciu o plik zawierający dane o miejscowościach. Po uruchomieniu aplikacji geokodowania wybieramy przycisk Wybierz plik. Ze wskazanej lokalizacji otwieramy plik z danymi do geokodowania. Alternatywnie możemy wykorzystać metodę przyciągnij i upuść. Określamy rodzaj danych, wybierając z listy dostępnych opcji miejscowości. Potwierdzamy, klikając dalej. Teraz mapujemy atrybuty dla pliku z usługi geokodowania na kolumny z pliku źródłowego. Dla naszych przykładowych danych skorzystamy z domyślnego mapowania pól. Kontynuujemy, klikając dalej.
Dla zastępowania znaków zostawiamy domyślne ustawienia i uruchamiamy proces geokodowania, wybierając przycisk Geokoduj. Podczas procesu geokodowania aplikacja wyświetla okno, w którym widoczny jest postęp procesu. Po zakończeniu procesu geokodowania wyświetla się informacja o liczbie zgeokodowanych rekordów oraz liczbie błędów. Podany jest również procent błędnych rekordów. Zamykamy okno kreatora geokodowania przyciskiem Zamknij. Przeglądamy wyniki procesu geokodowania i po wyłączeniu filtrów w kolorach zielonym, niebieskim i żółtym weryfikujemy, dlaczego jakiś rekord nie został zgeokodowany. W pliku źródłowym niepoprawnie została wpisana nazwa miejscowości. Aby poprawić błąd, uruchamiamy ponownie geokoder i przechodzimy do zakładki Zastępowanie znaków. W polu Wyrażenie do zastąpienia wpisujemy błędną nazwę, a w polu Wyrażenie po zmianie prawidłową i wybieramy przycisk Geokoduj. Poprawiony rekord zostaje poprawnie zgeokodowany.